Take me away from you. Don't. Hejka, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Będę robiła teraz sobie kawę. Mam posprzątaną kuchnię. Wczoraj udało mi się całość posprzątać po kempingu, więc jestem zadowolona. Po prostu ładnie wygląda. Można na spokojnie robić sobie kawę. Dzień bez kawy to jest taka klasyka. Dzisiaj w ogóle mam ciekawy temat na to, żeby z Wami porozmawiać, bo pomyślałam, że właśnie możemy poruszyć temat czego? Właśnie jak to być Polką w Korei. Mam nawet taką fajną anegdotkę, która może będzie w tytule, jeżeli mi YouTube nie ściągnie tego tytułu jak zawsze. Nie chcę wyjść. Ale oprócz tego to taki będzie normalny vlog w ciągu dnia, bo i tak muszę iść na zakupy, muszę pomontować filmy. Trochę jest tego zajęcia na dzisiaj, więc mam nadzieję, że mi się wszystko uda zrobić. Tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Ten chleb Dżem, chleb. i No dalej, z czym? banana. Banana nie, bo będzie chlebek bananowy dzisiaj. Dziękuję. O! Taki szczęśliwy, żeby zjeść chlebek bananowy? Tak. A jogurt chcesz zjeść? Ja chleb. No bo teraz mama nie da rady zrobić banana chleb. Z tej strony nie ma przejścia, ale teraz widzę, że z drugiej strony można pod spodem przejść. Słuchajcie, chociaż raz pogoda zgadzała się z przewidywaniami i zaczęło padać, tak jak mówili, pada. Idę do Imartu, tak jak wspominałam Wam wcześniej, na zakupy. Wzięłam moją magiczną torbę z rozkładanymi kółeczkami i jedna rzecz, o której chciałam właśnie Wam opowiedzieć, właśnie z okazji tego, że mamy dzisiaj dzień, jak to jest być Polką w Korei, to słuchajcie, jedna z takich, myślę, oczywistych rzeczy, bo pewnie nieraz już słyszeliście o tym, że Polska jest mylona z Finlandią, dlatego że Finlandy bardzo podobnie brzmią, dlatego często mylą, a Finlandia jest bardziej popularna, oczywiście z powodu zorzy na przykład, więc każdy to myli, ale jak się później Koreańczyków sprostuje, to wtedy na spokojnie rozumieją, gdzie co jest i nawet dają różne ciekawostki. Na drugie spotkanie często dostaję informacje, co ciekawego w Polsce słychać. Są dla mnie jakby takimi wiadomościami. Do tego, to jak już pewnie też nieraz słyszeliście, często jestem mylona z Amerykanką. Miguk Saram. Dzieci krzyczą na mnie: o, Miguk Saram, Miguk Saram. Mój mąż kiedyś mi tłumaczył to, że Miguk Saram to jest skojarzony obcokrajowiec i zamiast mówić Wegugin, to mówią właśnie dzieci Miguk Saram. To jak już powiem, że nie jestem z Ameryki, to często mówią: a, Rusia Saram, Rusia Saram. Albo jak usłyszą mnie, bo wiedzą, że nie mówię po angielsku, jak usłyszą o tym, o czym mówię, to najczęściej wtedy myślą, że to jest rosyjski i od razu: o, Rusia Saram, Rusia Saram. A ja wtedy: nie, Polandy Saram, Polandy. Więc dużo takich zabawnych, czasami nieprzyjemnych sytuacji się zdarza, więc tak to bywa, jak się mieszka w Korei. Często
też obcokrajowcy są wytykani palcami przez dzieci z informacją: o, Mikuk Sara, Mikuk! Więc tak jak mówię, są i przyjemne sytuacje, bo czasami można przyjemnie rozwinąć konwersację z niektórymi, a niektórzy po prostu potrafią tak wytykać palcami, brzydkie słowa mówić czasami, też się zdarzają, ale to już jest taka marginalna sprawa. Dobra, lecę, bo już za chwilę jestem w IMAT. Ogólnie za niedługo mają być urodziny Buddy, dlatego też są rozwieszone latarnie. Tam, gdzie w okolicach są świątynie, to porozwieszane są latarnie i wtedy można zobaczyć właśnie, gdzie znajdują się świątynie oraz często też w samych świątyniach, tak jak pewnie widzieliście moje vlogi. I w tym okresie w ogóle ma być Dzień Dziecka, więc będzie intensywny weekend, bo wszystko także dzieje się w weekend, więc Koreańczycy pewnie wyruszą na wycieczki i pewnie też do naszego miejsca zamieszkania w Busanie, dlatego że jest ta najbardziej rozświetlona świątynia w Korei. Największą ilość ma tych latarni, więc jeżeli nie widzieliście vloga, to Was serdecznie zapraszam, byliśmy razem z moimi siostrami tam, więc możecie zobaczyć, jak to wszystko ładnie wygląda. Dobrze, słuchajcie, szybki przegląd, co żem kupiła w IMART. Mam truskawki, chyba przez to, że jest tak zimno, nadal sezon na truskawki jest. Kupiłam za 6000, więc naprawdę tanio za taki cały boksik truskawek, więc będziemy jeść razem z mężem. Niestety Eliasz nie przepada. Jeszcze jedna tu się. Za chwilę zrobię właśnie sobie jogurt na śniadanie z owocami, truskawkami i płatkami, więc super. Kupiłam na jutro, dzisiaj będę już gotowała, ale mam swojego ulubionego kurczaka w IMART. Najlepszy rosół z niego wychodzi, mój mąż ma jutro wolny, więc jutro będzie super rosołek na ciepło. Kupiłam właśnie mięso mielone, bo będzie dzisiaj bolognese. Co tydzień ostatnio robię, nie wiem czemu mam manię na temat bolognese. Ciągle tylko to robię. Kimchi bokum. Najlepsze w IMART to od New Brand. Naprawdę smakuje i jest tanie, więc to jest ważne też. Śmietanę, bo będzie też makaron z carbonara. Kupiłam grzyby, też ich takie, bo są przecenione, więc może pójdę też kupić jednego dnia i zrobimy zapiekanki. Też jest pomysł. Mam cebulę, bo już mi się kończy. W Daiso zakupiłam strugaczkę, obieraczkę, w zależności skąd jesteście, to taka nazwa. Nie wiem, ostatnio ciągle gubię. Metalowych już nie ma, tych całych metalowych, z czego ubolewam strasznie, bo bardzo lubię te metalowe, ale no 2 już zgubiłam. Chyba wyrzuciłam razem z obierkami, na to wygląda, bo nigdzie ich nie mam, tych obieraczek. Kolejne parę tych skarpetek z Daiso, bo naprawdę są fajne. W ogóle widziałam t-shirty w innym sklepie w Jeju, w którym chcę ponownie kupić, bo kupiłam mój czarny t-shirt, on był wtedy bardzo przeceniony, bo 10 000 zapłaciłam, a bardzo fajny, taka fajna, mięsista bawełna. I są też w ogóle te kolory żółte, bo ostatnio sobie zrobiłam, jeszcze Wam nie pokazywałam, paznokcie. W takim kolorze żółtym jest taki t-shirt, więc chyba mam w planie sobie go kupić. Choć teraz nie jest przeceniony, bo kosztuje 20 000. Muszę zapalić światło rybkom i dać im trochę do jedzenia. Śniadanko, czyli mamy jogurt razem z orzechami oraz truskawkami i owocami mrożonymi. Niestety, słuchajcie, nie mam płatków, skończyły się, nawet nie wiem kiedy, bo dawno tak nie jadłam. I przy okazji właśnie jak będę jadła
śniadanko, to chciałam Wam powiedzieć, co jeszcze tak jest taką trudną rzeczą, będąc Polką w Korei. To chyba jedną z takich trudniejszych, jeżeli chodzi o mój związek, o którym jeszcze kiedyś będę Wam może opowiadała, na temat związku z Koreańczykami i ich trudności, to na pewno, że nie znają sarkazmu. Nie wiedzą, co to, raczej pewnie wiedzą, co to sarkazm, ale nie potrafią go zrozumieć, nie potrafią wyczuć, kiedy ktoś jest sarkastyczny, przez co powoduje to czasami różne takie niedogadanie się między mną a moim mężem. Dla mnie jest to troszkę ciężkie, dlatego że ja jestem osobą bardzo sarkastyczną czasami i potrafię tak schować to jeszcze bardziej, dlatego czasami właśnie o takie rzeczy, kiedy on nie wyczuwa mojego sarkazmu, kiedy nie wyczuwa tego właśnie takiego mojego tonu, to wtedy się często kłócimy, nie dogadujemy się w tych sprawach, więc jest to ciężkie, żeby właśnie w tym temacie się dogadać, a też wyzbyć się jako ja, Polka, sarkazmu jest mi bardzo ciężko. Nie potrafię się go wyzbyć i po prostu jest to moją częścią, chociaż staram się już właśnie troszkę, kiedy wiem, że może on nie wyczuć tego, raczej powstrzymywać się w konwersacji, dodawanie tego sarkazmu, dopinanie go. Dlatego jest to jedna z bardziej drażniących mojego męża rzeczy w mojej... Myślę, bo on pewnie by tak nie powiedział, ale myślę, że mu to trochę tak może doskwierać właśnie w naszym związku, że czasami mogłabym powstrzymać się i nie mówić tego sarkazmu, ale on po prostu sam mi wychodzi, więc nie mogę się powstrzymać. Dobra, ja do mojego jogurtu pewnie włączę sobie dramę. Ostatnio Wam wspominałam, że oglądam ten Playbook, Resident Playbook i wyszły kolejne 2 odcinki. Chyba już obejrzałam te 2 odcinki, które miałam do obejrzenia. Naprawdę nawet wczoraj się popłakałam. Przyznaję, troszeczkę się popłakałam z powodu 4. odcinka, tak? Dobrze mówię? 4. odcinka. No, była to taka... Były tam takie sceny, które mnie troszkę tak... poruszyły. Też pewnie poruszyły mnie bardziej jako matkę. Tak, jeżeli będziecie to oglądać i raczej macie takie delikatne podejście do macierzyństwa, do ciąży, to polecam troszeczkę tak uważać w niektórych scenach, na pewno w 4. odcinku, tak podejść to do tego, no, po prostu jest to ciężki temat tam w 4. odcinku, więc jeżeli śmierć i te tematy Was naprawdę mogą drażnić, może nie drażnić, ale po prostu ukuć, to polecam pominąć 4. odcinek albo wyłączyć go w pewnym momencie, no bo tutaj jest taki trigger warning. Dobra, włączam. Przy okazji gotowania oczywiście nie mogłabym zapomnieć o składnikach, czyli będąc Polką w Korei bardzo często mam problem ze znalezieniem dobrych składników, takich typowo polskich składników do polskich dań. Już się do tego trochę przyzwyczaiłam, oczywiście mamy Coupang, możemy wszystko zamówić, ale też trzeba zważyć na to, że ceny są
dużo wyższe niż na przykład te rzeczy byśmy kupowali w Polsce. Też będąc Polką lubię owoce, lubię warzywa, wszystko to jest dostępne, ale jest bardzo drogie, więc do tego trzeba się przyzwyczaić. W Polsce, kiedy ja jeszcze mieszkałam w Polsce, te warzywa były w miarę ok. Sezonowość była bardzo widoczna, że jak przychodził sezon letni, wiosenny, to tych warzyw, kolorów w sklepach zaczęło się robić bardzo dużo. No a niestety tutaj jednak raczej warzywa nie są tak widoczne, tak mocno sezonowo. W ciągu roku mamy dostęp do tych typowych warzyw, a latem no są te sezony, ale jednak nie ma tego takiego wejścia do sklepu i wow, ile tego wszystkiego jest. No, trzeba się do tego przyzwyczaić i radzimy sobie jak możemy. I tak jak właśnie, tak jak pokazałam, tutaj gotuję rosół, to używam piramidek, żeby dodać ten smak. Zamiast tego pora używam cebulki siedmiolatki, bo nie mam. Tak bywa i trzeba sobie jakoś radzić. Oczywiście wszystko zaczyna się pokazywać w Korei, ale właśnie ta dostępność jeszcze jest cięższa i ceny jednak czasami potrafią zwalić z nóg, jak już nieraz Wam wspominałam o tym, jakie ceny warzyw potrafią być w Korei. 망설여져요. 어려운지 위험한지 알 수 없으니까요. 맨 먼저 시도하는 건 용감한 거예요. Ojej! Mama zakręciła. Czemu tak? Mama zrobił? Wiem, mama zrobił. Mama. Dobra, chodź. Bye bye. Naciśnij tu. No, brawo. Nie, będziemy jeść tylko makaron. Też duża różnica jest, jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci w Korei. Dlatego ja czasami dziwnie się czuję, jak patrzę na koreańskich rodziców, bo jednak mamy między sobą spore różnice, jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci. Można to na przykład zobaczyć na placu zabaw. Wiele Koreańczyków się dziwiło, że ja tak moje dziecko zostawiam samemu, ono upadnie, wstanie i nic się nie stało. W Korei często jest tak, że jak dziecko upadnie, od razu zaczyna płakać. Wszystkie matki z placu zabaw po prostu się na niego rzucają. I wiele jest takich różnic. Też to, że dzieci w Korei raczej idą bardzo szybko do żłobka, w przeciwieństwie do Polski. Nawet w Polsce jeszcze mamy takie mniemanie, że żłobek raczej nie jest miejscem dla tak małego dziecka, 6-miesięcznego nawet, a tutaj zauważyłam, że często właśnie jest. I tutaj właśnie zauważyłam, że często jest, że rodzice puszczają takie maluchy już do żłobka, co jest dla mnie dużym zaskoczeniem. Ja jako Polka też trzymam dziecko w samochodziku. W Korei raczej nie. W Korei też często rodzice nie przerzucają się już na kolejny fotelik samochodowy. Często jak już wyrośnie z tej kobiałki, to nie kupują już kolejnego nosidła, krzesełka samochodowego, a po prostu zostawiają dziecko tak normalnie, luzem, nawet nie zapinając w pasach. Te różnice naprawdę czasami mnie bolą, bo jak widzę takiego małego szkraba wychodzącego z samochodu, nawet nie zapiętego w
foteliku samochodowym, że za każdym razem mnie przeraża. Czekam teraz na ciasto bananowe, aż się zrobi. No, już prawie powinno być upieczone. Za chwilę mój mąż będzie, więc będziemy jeść obiad. Już jest późno, kończę mój kawałek chleba. W ogóle mieliśmy włączone światła, bo nie wiem, pewnie wiecie, tutaj w Korei nie jest to za bardzo obchodzone, ale my obchodziliśmy, zgasiliśmy wszystkie światła jako 10 minut dla Ziemi. Pogasiliśmy wszystkie światła. A teraz wcinam moje ciasto bananowe. Naprawdę fajnie wyszło. Dodałam jeszcze orzechy. Na szczęście o nich nie zapomniałam, więc jest fajne. Nie takie słodkie, bo mniej cukru dałam, ale też nie miałam dużych bananów. Miałam tylko 3 takie małe średnie, więc mało bananowe. Mam nadzieję, że następnym razem jednak będę pamiętała o tym, żeby mieć większe banany albo chociaż 4 małe. Dobra, a tak poza tym na samo zakończenie opowiem Wam taką anegdotkę, historię, która mi się przydarzyła, kiedy zamieszkaliśmy na początku w Sejong. Chodziłam ogólnie z moim synem na różne place zabaw, mieliśmy tam parę, raz wybraliśmy jeden, było całkiem mokro, trochę tak chłodnawo i też czekaliśmy na mojego męża, żeby wrócił z pracy i słuchajcie, spotkaliśmy starszą panią razem ze swoim wnuczkiem. Oczywiście pani zaciekawiła się, skąd pochodzimy, więc jak już się dowiedziała, że nie jesteśmy ani z Ameryki, ani z Rosji, tylko z Polski, to słuchajcie, nie wiem skąd jej się ubzdurało, ale to były czasy wtedy, kiedy no, wybuchła wojna na Ukrainie. Ale to już troszkę czasu minęło, jakieś z pół roku, około do roku od wybuchu wojny i nie wiem skąd jej się ubzdurało, ale pomyślała, że ja tutaj przyjechałam razem z moim dzieckiem, z moim mężem, żeby uciec od wojny i od biedy. Tak tłumaczyła swojemu wnukowi. Wnukowi tłumaczyła o tym, że Korea jest taka cudowna, że przyjęła biednych i uciekających przed wojną, uciekinierów, że to jest taki wspaniały kraj i że jesteśmy tacy pomocni, właśnie, że Korea jest taka pomocna, że pomaga właśnie wszystkim cierpiącym i potrzebującym. Ja tam starałam się jeszcze trochę tej pani tłumaczyć, że tak nie jest, że Polska graniczy z Ukrainą, ale w Polsce nie ma wojny. Polska należy do Unii Europejskiej, do NATO, więc to nie jest możliwe, żeby u nas raczej, no oczywiście wszystko może się zdarzyć, ale w sensie takim, że na pewno raczej to by nie łączyło się z tak hop siup, że można zaatakować Polskę i w pewnym momencie łup i nie ma, ale ona obrała sobie taką strategię, żeby wytłumaczyć dziecku i nie wiem, wszczepić u niego patriotyzm, że Korea jest takim pięknym i ciekawym krajem, że takim pomocnym i w ogóle, ale no to jak mnie zszokowało, jak w ogóle jej myślenia na ten temat, że w ogóle Polska, Ukraina, Rosja. No ja wiem, że my się nie lubimy z Rosją, ale kurczę, żeby nas ciągle mieszać, czy to z Ukrainą, czy to z Rosją, no to proszę Was. No niestety, mieszkając w tym kraju trzeba się z tym łączyć, że raczej Polska nie jest z tych bardziej znanych krajów, dlatego jest często mieszana z Rosją, wcześniej właśnie z Rosjanami, a po wybuchu wojny na Ukrainie to nie byliśmy mieszani za każdym razem z Ukrainą. Wiele razy miałam, dużo częściej, wtedy pytali się mnie, czy jestem z Ukrainy, a nie z Rosji. Więc widzicie, jednak myślenie u Koreańczyków nadal zostaje takie, jakie jest. Pewnie długo się nic nie zmieni, ale do tego czasu mam nadzieję, że nieraz będę mogła jeszcze... raczej liczę, żebym nie chciała Wam dawać jeszcze więcej takich anegdotek, żebym się w końcu tutaj normalnie żyło, ale
raczej wątpię i będzie pewnie jeszcze parę do opowiedzenia dla Was, a do tego czasu zapraszam Was do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się wiedzieć kolejnym razem. Dajcie mi zjeść mój chlebek bananowy. Tak, później jeszcze rower będzie, więc do usłyszenia. Pa w kolejnych filmach.